Nagranie "Dlaczego tworzysz sobie problemy?" jest kontynuacją nagrania "Współczesna choroba nieustannego myślenia". W tym nagraniu podałam 5 kroków do zdrowia. Pierwszy krok było: uświadom sobie, że myślenia nie przerwiesz. Drugi: przestań z myśleniem walczyć. Trzeci: obserwuj potok myśli. Czwarty: nie przywiązuj się do żadnej z myśli. Piąty: nie identyfikuj się z myśleniem. W tym nagraniu wyjaśnię, jaki jest mechanizm naszej identyfikacji z myśleniem. Zrozumienie tego mechanizmu jest konieczną drogą do zmiany takiej, by z tym myśleniem się nie identyfikować. Na koniec nagrania pokażę, jak ćwiczyć, by tą identyfikacją skończyć raz na zawsze. Mi się to udało, więc Tobie uda się również. Serdecznie zapraszam do nagrania. Czy rozpoznajecie taką sytuację? Wszystko w Waszym życiu wydaje się względnie ustabilizowane. Właśnie rozwiązaliście problem ze zdrowiem kogoś bliskiego albo otrzymaliście pracę, o którą bardzo długo się staraliście. Cele są osiągnięte, więc teoretycznie możecie odpocząć, a tu nic z tego. W Waszych głowach ni z tego, ni z owego pojawia się kolejny problem, na przykład: nie ukończyłem jeszcze studiów, albo teściowie mnie nie akceptują. To nic, że nie akceptują Was od raptem 10 lat, ale problem, jak widzicie, właśnie teraz powraca, kiedy inne są rozwiązane. Pojawiają się one w krótkim czasie po rozwiązanych problemów i dorastają do kolejnych problemów, do rangi takiej, że znowu trzeba go rozwiązać i po nocach nie daje Wam on spać. I w ogóle tak dzieje się, jak wiemy, bez końca. Zauważcie, że taka jest wieczna gonitwa problemów i wieczna gonitwa myśli. Po problemie rozwiązanym następuje kolejny problem. Więc co właściwie się dzieje? Czy my sami tworzymy sobie te problemy? A jeżeli tak jest, to właściwie po co? Może celem jest to, by zapełnić sobie czas. Może nie umiemy odpoczywać, więc wymyślamy, czym tu by się zająć. Może rozpatrujemy ewentualne scenariusze po to, by przygotować się na ten najgorszy. Zazwyczaj właśnie jest tak, kiedy pytam ludzi, dlaczego rozpatrują kolejne scenariusze, to mówią, że przygotowują się na ten najgorszy. Tak często tłumaczymy sobie tą gonitwę problemów czy gonitwę myśli, ale niestety jest to tylko zasłona dymna przed tym, by wytłumaczyć jakoś te powtarzające się problemy. Dlaczego zasłona dymna? Bo gdzieś głęboko wiemy, że sami je tworzymy. Pytanie więc należałoby postawić, dlaczego, choć wcale tego nie chcecie, tworzycie sobie problemy. Dlatego, proszę Państwa, że myślenie jest tym, z czym się identyfikujemy. Jak wcześniej wspomniałam, my identyfikujemy się z problemami, a nie rzeczami przyjemnymi. Dlaczego więc zamiast problemów nasze myślenie nie skupia się na przyjemnych sytuacjach? Przecież tak byłoby prościej. Byśmy się identyfikowali z rzeczami dobrymi, przyjemnymi i w końcu tak by mogło pozostać, prawda? To oczywiste, dlaczego myślimy o złych rzeczach i identyfikujemy się z tymi o dużym zasobie emocjonalnym. Problemy bowiem mają scenariusze. Trzeba w nich rozpatrywać różne opcje. Są bolesne, doskwierające. Trzeba rozpatrywać za i przeciw. Rzeczy przyjemne to zazwyczaj rzeczy przelotne i nie wymagają roztrząsania za i przeciw i planowania. Czyli tak naprawdę zbyt mało nas pochłaniają, by czuć te pulsujące życie. Zauważcie, że jak jesteśmy z kieliszkiem wina na Haiti,
To o czym tu niby myśleć? Opalamy się, trochę się tam pokąpiemy, gdzieś tam pochodzimy i zauważcie, że po kilku dniach takiego odpoczynku chcemy z powrotem wracać. Pytanie niby gdzie? Właśnie do naszego życia pełnego problemów. No chyba, że uda nam się jakiś problem znaleźć na wakacjach. Trochę to przewrotne. Jedziemy z chęcią na wakacje, ale jeżeli trwają one zbyt długo, to jeszcze chętniej z nich wracamy. Dlaczego wracamy do problemów z taką chęcią, mimo że jest to, jak powiedziałam wyżej, bardzo przewrotne? Właśnie dlatego, że możemy o nich myśleć, a bez myślenia nie ma nas. Chwile oddechu od problemów powodują to, że nie mamy tych emocji i nie czujemy, że żyjemy. Spróbuję to pokazać na obrazie. Zwrócę się na chwilę do pań i chciałam zapytać się, czy nie jest tak, panie, że czasem popadamy w takie bardzo bolesne chwile rozpaczy. Tam jest myślenie, jak nam źle, płaczu, rozpaczy. Są to trudne momenty tak naprawdę, ale jaka jest ulga już po tym płaczu, jak wyjdziemy już z tego płaczu, jak my czujemy, że żyjemy. Czyż nie jest tak? A panowie, jak organizują sobie poczucie tego, że żyją? No rozczarowani czymś tam albo kimś tam, czasem panią, idą do knajpy, do kolegów, by toczyć niepotrzebne nikomu rozmowy, głębokie rozmowy, niosące w sobie rozwiązania, oczywiście nie tylko tych obecnych frustracji, ale całego wszechświata. Jest to wielkie, ideologiczne, nic się potem zazwyczaj nie zmienia, ale panowie czuli, że żyją. Przez tą chwilę czują, że żyją, dlatego tam wracają. Do tego czasu mówiłam, na czym polega to, że chętnie, choć wcale tego nie widzimy, sami tworzymy sobie problemy i dlaczego to robimy. Teraz spróbuję wyjaśnić, jak ćwiczyć, by z tą identyfikacją skończyć raz na zawsze i nadal czuć intensywność życia. Zacznijcie od świadomego zatrzymywania się na trudnych sytuacjach. Dam przykład. Domyślam się, że sami możecie mnożyć ich wiele. Kiedy wasz partner powie wam, że chce wyjechać z kolegami na wakacje, na weekend, włóżcie ogromnie dużo wysiłku i zaobserwujcie, jakie myśli w związku z tym się pojawiają. Może on mnie już nie kocha, na pewno mu się znudziłam, zapewne spotka tam inną kobietę, a może on w ogóle już nie chce ze mną być. Nie lubi już ze mną spędzać czasu. Myśli takie wniosą emocje, z kolei po takich myślach pojawią się emocje typu jestem zagrożona, czuję się nieatrakcyjna, czuję, że życie nie jest dla mnie dobre, że mnie nie rozpieszcza i w ogóle, że życie mi się nie udaje. Świadomie wkładając największy wysiłek, wróćcie do faktu i na nim pozostańcie. Partner jedzie na wakacje, na weekend. To jest jedyny fakt. Po nim to, co się dzieje, są to już tylko domysły i scenariusze i emocje, jak mówię, z nich wynikające. Przy każdej nadarzającej się okazji wracajcie, panie i panowie, do faktów. Ćwiczcie tą metodę wytrwale. Niestety nie za 10. ani 20. razem, ale może za 100. poczujecie, że myśli, które po fakcie powstają, nie są prawdziwe, ale są domysłami. I po czasie ćwiczeń stracą na znaczeniu również przypisane im emocje. Czyli podsumowując wszystko, co powiedziałam, jeżeli nauczycie się żyć bez intensywnych emocji i przestaną one być wam potrzebne, nie będziecie tworzyć problemów, one nie będą potrzebne. Będą one zbędne, by czuć te pulsujące życie. Nie będziecie identyfikować się wtedy ze swoim myśleniem, więc intensywność tego myślenia, tego problematycznego, nie będzie wam już zbędna. Życie wasze, nie obawiajcie się, nie straci na intensywności, choć będzie to zupełnie inna jakość życia. Mówię o tym więcej w nagraniu, jak wygląda twoje ego.
Pytajcie proszę w komentarzach, jeżeli coś jest niezrozumiałe. Ja wiem, że temat identyfikacji z myśleniem i jak go porzucić jest dość skomplikowany. Starałam się podać go w pigułce. Mam nadzieję, że mi się udało. Pytajcie, odpowiem na wszelkie Wasze pytania. Jeżeli nie uda mi się w komentarzach, to będziecie inspiracją do tego, abym nagrała nowy film, w którym spróbuję wyjaśnić wszelkie niuanse. Na dzisiaj serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.